1 sierpnia to specjalna data dla Polaków, a w szczególności dla warszawiaków. Tak jak wiecie, ja jestem z Warszawy, więc dla mnie ta data też jest szczególnie ważna. To właśnie tego dnia o godzinie 17 cała Warszawa się na chwilę zatrzymuje. To znaczy, że samochody, autobusy, ludzie, wszystko na chwilę zatrzymuje się w miejscu, nie rusza się przez minutę, w mieście wyją syreny i to jest właśnie dla upamiętnienia tego ważnego dla nas dnia. Dlaczego akurat 1 sierpnia o godzinie 17? O tym będziemy mówić w tym filmiku. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Poza tym, że na tym kanale znajdziesz pełno różnych materiałów do nauki polskiego, czyli filmików i podcastów z napisami polskimi, to nie zapomnij, że mam też dodatkowe materiały do nauki na Patreonie. Na Patreonie publikuję dodatkowe filmiki, dodatkowe podcasty, publikuję też dodatkowe w ogóle ćwiczenia do nauki polskiego, więc jeśli taka forma nauki Cię interesuje, to zapraszam Cię na Patreona. Mamy tam też spotkania grupowe i indywidualne. Grupowe odbywają się 2 razy w miesiącu, więc myślę, że jest to idealne miejsce do nauki polskiego. A poza tym, jeśli masz ochotę na coś wakacyjnego do nauki polskiego, to niedawno opublikowałam na Patreonie w zakładce sklep zeszyt ćwiczeń do nauki polskiego. Wakacyjny zeszyt ćwiczeń. Znajdziesz w nim różne teksty o turystycznych regionach Polski z ćwiczeniami na gramatykę, na słownictwo. Stworzyłam je na poziomie A2, B1, ale już teraz z feedbacków wiem, że ćwiczenia nie są aż takie bardzo łatwe, więc myślę, że niektóre mają nawet poziom B1+. Generalnie feedbacki były bardzo pozytywne i bardzo Wam za nie dziękuję. Dziękuję tym wszystkim z Was, którzy kupili zeszyt ćwiczeń. Razem z tekstami jest też wersja audio. Poza ćwiczeniami na gramatykę i na słownictwo są też ćwiczenia na pisanie. Możecie wysłać mi Wasze teksty do sprawdzenia, które bardzo chętnie sprawdzę, więc to wszystko na Patreonie. Możesz tam pobrać ten zeszyt ćwiczeń i nie musisz być patronem, żeby to zrobić. A przy okazji bardzo dziękuję wszystkim moim patronom, którzy wspierają mnie każdego miesiąca, bo bez nich ten projekt w ogóle nie mógłby istnieć. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za to, że mnie tam wspieracie. Może mieliście już kiedyś okazję być w Warszawie, może jeszcze nie. Jeśli będziecie kiedyś w Warszawie, to bardzo szybko zauważycie, że historia tak naprawdę jest na każdym kroku w Warszawie, jest bardzo widoczna na każdym kroku. Szczególnie historia 1 sierpnia 1944 roku, bo to właśnie o tej dacie będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli o dacie rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło to Powstanie Warszawskie, a teraz właśnie w 2024 roku, kiedy nagrywam ten filmik, obchodzimy 80. już rocznicę tego powstania. Historia 1 sierpnia jest obecna na każdym kroku w Warszawie, bo poza tym, że jest Muzeum Powstania Warszawskiego, które trzeba odwiedzić, jeśli jest się w Warszawie, to bardzo często przechodzimy obok różnych budynków, różnych pomników upamiętniających te wydarzenia, na przykład pomniku powstańców na Placu Krasińskich, albo w ogóle obok budynków, na których są tabliczki upamiętniające wydarzenia z 1 sierpnia i z całego okresu Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie zaczęło się 1 sierpnia o godzinie 17 i trwało aż do 3 października 1944 roku. Dlaczego mówię aż? Dlatego, że powstanie było planowane na kilka dni i miało trwać kilka dni, a trwało ostatecznie dni 63, więc o wiele dłużej niż myślano, że będzie trwać. Zostało zorganizowane przez Armię Krajową. Co to jest Armia Krajowa? Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Armia Krajowa były to siły zbrojne polskiego państwa podziemnego. W trakcie II wojny światowej Polska nie mogła działać oficjalnie, ale działała w podziemi. Zorganizowano całe konspiracyjne państwo i właśnie były też siły zbrojne tego państwa podziemnego, czyli konspiracyjne siły zbrojne.
Tajne państwo polskie podlegało rządowi RP na uchodźstwie, czyli najpierw temu zlokalizowanemu w Paryżu, później po upadku Francji w trakcie II wojny światowej zostało przeniesione do Londynu. Całe siły zbrojne latem 1944 roku liczyły 390 000 osób, więc możemy sobie wyobrażać, że było to całkiem sporo. A Powstanie Warszawskie było największą militarną akcją Armii Krajowej. Równocześnie była to tak naprawdę największa bitwa jakakolwiek zorganizowana przez podziemną organizację i stoczona z okupantem niemieckim. Ci z Was, którzy interesują się historią, a jest takich osób dużo, bo wiem, że kiedy interesuje Was Polska, to często dlatego, że interesujecie się historią, wiecie na pewno, że historia nie była łaskawa dla Polski, jeśli chodzi o ten czas II wojny światowej i nie była łaskawa dla Warszawy. Polacy chcieli odzyskać niepodległość, warszawiacy chcieli odzyskać swoją niepodległość i powstanie wybuchło właśnie dlatego, żeby uwolnić Warszawę z rąk okupanta i żeby zrobić to przed tym, zanim wejdą wojska sowieckie. W powstaniu wzięło udział sporo osób, bo aż 50 000 powstańców, ale byli oni bardzo, bardzo słabo uzbrojeni. W porównaniu do wojsk okupanta nie mieli tak naprawdę żadnej broni, nie mogli się bronić, bo tak naprawdę uzbrojony był co 10. powstaniec. Natomiast okupant miał oczywiście do dyspozycji samoloty, czołgi i co tylko chcecie. Alianci zachodni próbowali wesprzeć powstańców w trakcie Powstania Warszawskiego poprzez zrzuty broni i amunicji, ale przez to, że Warszawa, zaraz będę o tym mówić, ale była bardzo podzielona pomiędzy i Sowietów, i Niemców, i warszawiaków, czyli powstańców, to bardzo trudno było zrzucić te amunicje i broń akurat na tereny, które podlegały Warszawie w tym czasie, bo cały czas to się zmieniało i bardzo często trafiała ta pomoc w ręce wroga. Powstanie toczyło się głównie po lewej części miasta, ale też trochę po prawej, tej prawobrzeżnej stronie. Mówię o lewej i prawej części miasta, bo Warszawa jest podzielona przez Wisłę właśnie na lewobrzeżną i prawobrzeżną część, dlatego też te bitwy toczyły się głównie po lewej stronie. Zaczęło się wszystko w dzielnicy, która nazywa się Wola. O godzinie 17 zaczęło się Powstanie Warszawskie. Wola padła niestety już 11 sierpnia. Później okupanci zaczęli przejmować Śródmieście i Stare Miasto, to tam toczyły się walki. A w tym samym czasie Armia Czerwona z drugiej strony zajęła Pragę, która jest położona już w tej prawej części Warszawy. Niemcy później zaczęli zajmować tereny przy Wiśle, czyli po Wiśle, które było przemysłową dzielnicą Warszawy w tamtym czasie, w którym była właśnie elektrownia warszawska i niestety ona też padła, więc miasto zostało pozbawione tak naprawdę energii elektrycznej na początku września. Później padły też takie dzielnice jak Żoliborz i Mokotów. Mówiąc o Żoliborzu, bardzo polecam Wam książkę, która przybliża te losy warszawiaków, żoliborzan, tutaj głównie właśnie. Książkę, która nazywa się Czas Niesprawiedliwych Elżbiety J. Kuli. Mówiłam o niej kiedyś na moim Patreonie właśnie w dodatkowym filmiku, bo czasem mówię tam właśnie o książkach, które polecam, które czytam. Jest to książka, która nie mówi tylko o Powstaniu Warszawskim, ale przybliża losy żoliborzan w całym tym czasie II wojny światowej i bardzo polecam Wam tę książkę, jeśli lubicie takie powieści historyczne. Akt kapitulacji powstania podpisano 2 października. Poległo w nim bardzo, bardzo dużo osób, bo aż 16 000 powstańców i 150 000 osób ludności cywilnej. Poza tym tysiące ludzi zostało rannych, wiele osób zostało wywiezionych z Warszawy albo do pracy w Niemczech, albo do obozów koncentracyjnych i to są naprawdę ogromne liczby, bo mowa o jakichś 600 000 osób. Jeśli chodzi o pracę w Niemczech, to też mam ciekawą książkę do polecenia, akurat nie taką, która dzieje się w 1944 roku, ale akcja tutaj dzieje się w 1940 roku. Jest to książka Kłamałem, aby żyć. Kiedyś też nagrałam o tym filmik, ale był to chyba mój pierwszy filmik na tym kanale, więc nie jestem z niego zbyt dumna, ale jeśli macie ochotę, to możecie go tutaj sobie obejrzeć, wstawiam Wam link. Całe miasto zostało zburzone, możemy powiedzieć, że Warszawa została praktycznie zrównana z ziemią. Po tym mieście, które było przed wojną, nie zostało prawie nic. 85% budynków uległa zniszczeniu. I dlatego, że w Berlinie po wybuchu Powstania Warszawskiego zapadła taka decyzja, zapadł taki rozkaz, że
trzeba zniszczyć Warszawę, trzeba wymordować wszystkich jej mieszkańców. Więc w samej Warszawie przez powstanie warszawskie w trakcie II wojny światowej zginęło jakieś 800 000 osób. To są niewyobrażalne straty ludności, bo możemy powiedzieć, że dla porównania na przykład w całej Francji zginęło też około 800 000 osób w trakcie całej II wojny światowej. Tutaj mówimy tylko o samej Warszawie. Jeśli chodzi o całą Polskę, to te straty są niewyobrażalne. Nie mieszczą się tak naprawdę te liczby w głowie, bo w całej Polsce w trakcie II wojny światowej zginęło jakieś 6 milionów osób. I tak naprawdę dlaczego zginęło? Bardzo często dzisiaj mówi się o tym, że powstanie mogłoby się nie odbyć i że wtedy uratowano by więcej ludzi i uratowano by miasto. Wielu historyków do dziś spiera się o to, czy ta decyzja była słuszna, czy nie, czy to powstanie miało sens, czy nie i czy powinno było wybuchnąć. Rozkaz o wybuchu Powstania Warszawskiego został wydany przez ówczesnego generała AK Armii Krajowej Tadeusza Bora-Komorowskiego, ale był on wydany trochę pod presją. Niektórzy twierdzą, że nie możemy zrozumieć dzisiaj tych uczuć i emocji, które towarzyszyły wtedy warszawiakom i oczywiście jest to prawda. Niektórzy mówią, że liczono na to, że ten światowy rozgłos, które powstanie zapewni warszawiakom, może sprawi, że ZSRR uzna suwerenność Polski. Niektórzy z kolei uważają, że nie było to zupełnie potrzebne, bo Polacy musieli sobie zdawać sprawę z tego, że Armia Czerwona im nie pomoże i że alianci też im nie pomogą. Z kolei Norman Davies, którego pewnie znacie, który dużo pisał o historii Polski, napisał, że samo powstanie warszawskie, biorąc pod uwagę te informacje, które miała do dyspozycji AK, czyli Armia Krajowa, miało sens. Dlatego bardzo trudno dzisiaj wyobrazić sobie to wszystko, wcielić się w rolę generała Bora-Komorowskiego i stwierdzić jednoznacznie, czy powstanie powinno było się rozpocząć, czy nie i jak wyglądałaby dzisiaj Warszawa, gdyby tego powstania nie było, też tego nie wiemy. Mogę Wam tylko powiedzieć z całą pewnością, że w sercach warszawiaków jest to ogromnie ważne wydarzenie, że jest to coś, co dzieli trochę Warszawę na tą sprzed wojny i na tą po wojnie. I dzisiaj na pewno warszawiacy traktują to powstanie jako powód do dumy, dumy z waleczności, dumy z heroizmu tych, którzy wtedy bili się o Warszawę. I mimo, że Warszawa już dzisiaj nie wygląda tak, jak wyglądała przed wojną, mimo, że nigdy nie została odbudowana w tym samym stylu, w którym była przed wojną, mimo, że nie będziemy wiedzieć, jak wyglądała ta Warszawa naprawdę, to właśnie to jest ten duch Warszawy. Jeśli będziecie w Warszawie, to na pewno go poczujecie. Warszawy, która łączy w sobie to, co było po wojnie, z tym, co było przed wojną i z tym, co jest teraz, czyli niezwykłym rozwojem, bo Warszawa rozwija się niesamowicie w ciągu tych ostatnich lat. Jeśli będziecie w Warszawie, to koniecznie wybierzcie się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to muzeum, które świetnie opisuje to powstanie, o wiele lepiej niż zrobiłam to ja w tym filmiku, więc na pewno Wam się spodoba. I napiszcie mi w komentarzu, czy byliście już w Warszawie i czy mieliście okazję być w tym muzeum, czy może mieliście okazję być kiedyś w Warszawie 1 sierpnia i zatrzymać się na minutę o 17. Ja robię to co roku, nawet wtedy, kiedy nie jestem w Warszawie, więc teraz na przykład w tym roku nie jestem w Warszawie 1 sierpnia, ale na pewno na chwilę odłożę to, co mam akurat do zrobienia, przerwę moje czynności aktualne i na chwilę zatrzymam się, żeby pomyśleć o tych, którzy zginęli za moje miasto. Jeszcze raz bardzo dziękuję moim patronom, bez których ten projekt nie miałby szansy istnieć i bardzo zachęcam Was do dołączenia do Patreona, jeśli macie ochotę brać udział w tej polskiej społeczności, którą już tam tworzymy. Jestem bardzo, bardzo dumna z Was, że tworzycie tę polską społeczność, że przyczyniacie się do rozwoju polskiego. I dziękuję Wam z całego serca. Dziękuję też tym, którzy zdecydowali się zakupić mój zeszyt ćwiczeń na wakacje i dziękuję Wam wszystkim oczywiście za obejrzenie tego filmiku o historii mojego miasta. Napiszcie w komentarzach koniecznie, czy byliście już kiedyś w Warszawie, czy byliście w Warszawie 1 sierpnia i czy byliście w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dziękuję Wam jeszcze raz i trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych podcastach. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!